Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Witam Was, kochani, w nowym roku. Jak tam się czujecie? Jak Wam się rok zaczął? Czy macie może jakieś postanowienia noworoczne, które może już powoli realizujecie? Dajcie znać w komentarzach. Ja jestem nadal w Polsce i tak pomyślałam, że może dzisiaj sobie troszkę pogadamy, bo tak w tym poprzednim vlogu jakoś mało się do Was odzywałam, więc dzisiaj zrobimy taki mały update i powiem Wam, dlaczego tak właściwie jestem w Polsce tak długo i dlaczego zostawiłam swojego męża na tak długo samego w Turcji. Chociaż jak Wy to oglądacie, to prawdopodobnie Nuri już dawno do nas dojechał i jest tutaj z nami, ale do tego przejdziemy za chwilę. Słuchajcie, plan początkowo był zupełnie inny. Ja chciałam przyjechać do Polski tylko na święta i po tygodniu sobie z powrotem do Turcji wrócić. Ale uświadomiłam sobie, że kończą mi się moje dokumenty, ważność paszportu i dowodu. Więc stwierdziliśmy, że skoro i tak wybieram się do Polski, to mogę to przy okazji załatwić. Zamiast jeździć w Turcji po ambasadach, tym bardziej, że z tego co wiem, to w Turcji mogę zrobić tylko polski paszport, a dowodu już nie. A jednak jakoś wolę mieć oba te dokumenty. No ale wiedziałam, że będzie to trwało trochę czasu. No, około 3 tygodnie przynajmniej do miesiąca, tym bardziej, że jeszcze w międzyczasie święta. Więc wiedziałam, że trochę dłużej muszę sobie tutaj zostać, no bo też próbowałam się dowiedzieć, czy można to jakoś inaczej zorganizować, czy może jakoś, nie wiem, mama mogłaby te dokumenty odebrać, jakoś mi je dostarczyć, czy coś, no ale niestety i podczas składania wniosku i przy odbiorze trzeba być osobiście, bo przy obu tych wizytach są pobierane odciski palców. No to palca mamie nie zostawię. Ale suchary od nowego roku. W każdym razie zdecydowaliśmy się na taki plan, że przylecę do Polski na święta, złożę sobie wnioski o te dokumenty, na spokojnie sobie tutaj na nie poczekam, bo w połowie stycznia zaczynają się tureckie ferie zimowe, więc wtedy na te ferie może Nuri po prostu tutaj do nas dolecieć i jeszcze sobie razem te ferie spędzimy tutaj, a potem razem do Turcji wrócimy. I tak też zrobiłam. Pojawiały się głosy w komentarzach gdzieś tam, że biedny Nuri został sam. Słuchajcie, no tak naprawdę wcale nie, bo przecież po przeprowadzce do Burdur mamy teraz w Burdur na miejscu naszą całą turecką rodzinkę. Więc tak jak ja sobie spędzam teraz tutaj czas z moją polską rodziną, tak Nuri spędzał cały ten miesiąc w Burdur ze swoją turecką rodziną. Także spokojnie. No a dlaczego nie mógł przyjechać ze mną na święta? Myślę, że jak tutaj jesteście z nami już wystarczająco długo, to doskonale wiecie, no ale mamy też nowych widzów, więc tutaj szybko o tym wspomnę. Nur jest nauczycielem i nauczyciele nie mają prawa do urlopu w trakcie roku szkolnego. No, a święta Bożego Narodzenia w Turcji nie są obchodzone, więc Nuri podczas świąt normalnie chodził do pracy. Dlatego przyjechałam sama, no ale podczas ferii zimowych sobie tutaj to wszystko nadrobimy. I tak mi, słuchajcie, ten czas tutaj leci. W większości na spotkaniach oczywiście z rodziną, z przyjaciółmi, no i też na załatwianiu tych różnych spraw, bo poza sprawami urzędowymi zajęłam się też jeszcze inną ważną rzeczą. I właśnie też dzisiaj jadę na kolejną wizytę w tej sprawie. Słuchajcie, co tu dużo mówić, mam już od dłuższego czasu problemy skórne, borykam się z trądzikiem różowatym już od dawna. No i jakoś tam sobie z nim radziłam, czasem lepiej, czasem gorzej, no ale podczas tej przeprowadzki już po prostu mi się to tak nasiliło. Wiecie, jednak dużo to nas kosztowało stresu, dużo wysiłku, zmiana wody, zmiana klimatu i po prostu doszłam już do takiego momentu, że aż mi się płakać chciało, tak, miałam czerwone, wysypane te policzki, już nie wiedziałam naprawdę, co z tym robić, a jest to u nas rodzinne, bo tak samo z tym samym problemem boryka się moja mama. I jakiś czas temu wyleczyła sobie to skutecznie tutaj w gabinecie u kosmetologa.
Więc pomyślałam, że skoro jest to miejsce sprawdzone, osoba zaufana, są efekty, to że będąc tutaj tak długo, mogę też z tego skorzystać, też przy okazji się tym zająć. Stwierdziłam, że nie ma sensu szukać nikogo w Turcji, kto by miał mi w tym pomóc, tym bardziej, że wiem, że lek, który jest w tym przypadku potrzebny, nie jest w Turcji dostępny i w Turcji używa się na to antybiotyków. Nie chcę tego robić, nie chcę w to wchodzić, więc tym się tutaj też zajęłam. Miałam już badanie skóry pod mikroskopem, badanie krwi, mam już dopasowane całe leczenie, pielęgnację domową, suplementy, no i też korzystając z tego, że jestem tutaj tak długo, że można to sobie rozłożyć w czasie, to też wspomagam całe to leczenie wizytami w gabinecie u kosmetologa i tam mam wykonywane dodatkowe zabiegi lecznicze. Wiem, że przede mną długa droga. Długo to jeszcze wszystko będzie trwało, ale widzę już naprawdę spore efekty, więc no, odetchnęłam z ulgą. Wiem, że jestem na dobrej drodze i w końcu jakoś się z tym uparam. Mam nadzieję. No i dzisiaj właśnie też jadę na kolejną wizytę do gabinetu. I tak to u mnie, słuchajcie, wygląda. Ale jeszcze, słuchajcie, przy okazji tych dokumentów pomyślałam, że może taką ciekawostkę Wam jeszcze opowiem, żebyście może tutaj mieli też jakieś informacje o Turcji. Porównamy sobie to trochę. Bo z jednej strony Turcja w tej kwestii wypada lepiej, z drugiej strony gorzej. Jeżeli chodzi o całą realizację i odbiór, no to tak jak Wam już mówiłam, tutaj trwa to bardzo długo, 3 tygodnie do miesiąca, no i trzeba odebrać te dokumenty samemu. A w Turcji, jak Nuri wyrabiał sobie swój turecki paszport, no to czekał na realizację tylko tydzień i ten paszport przyszedł do domu pocztą poleconym. Także nie trzeba już go samemu odbierać, więc tutaj Turcja zdecydowanie na plus. Ale z kolei jeżeli chodzi o koszty, za polski paszport w Polsce zapłaciłam 140 zł, a Turek za turecki paszport płaci w Turcji około 1200 zł. To jest ogromna różnica i naprawdę myślę, że tutaj powinniśmy to doceniać, bo jesteśmy bardzo uprzywilejowani w tej kwestii. Bo nie dość, że ten paszport jest dużo tańszy, to jeszcze upoważnia nas do wjazdu do wielu krajów bez wizy. A Turcy, no powiem Wam, że Turkom bardzo ciężko jest wyjechać gdzieś za granicę. Sam paszport to jest ogromny koszt, a to też nie wystarcza, bo do wielu krajów trzeba się ubiegać o wizę, też kosztowną i często te wnioski są odrzucane. I zobaczcie, nawet tutaj dla przykładu, Polacy mogą teraz wjeżdżać do Turcji bez wizy i nawet już bez paszportu, wystarczy sam dowód. A Turcy nadal do Polski muszą mieć paszport, muszą mieć wizę i o tą wizę trzeba się ubiegać w takim specjalnym urzędzie, składając całą teczkę dokumentów. I nawet Nuri, mimo że jesteśmy już 10 lat po ślubie, nadal musi mieć wizę do Polski. Więc to jest naprawdę ogromna różnica i no jeżeli o tym nie wiedzieliście, to myślę, że warto wiedzieć, warto sobie z tego zdawać sprawę też. No dobrze. Chyba tyle Wam chciałam dzisiaj na razie powiedzieć. Za chwilę zbieram się już na tą wizytę, bo jeszcze muszę kawałek dojechać, ale jeszcze coś Wam pokażę, słuchajcie. Te zdjęcia do dokumentów to zawsze są koszmarne, prawda? No po prostu wygląda się jak kryminalista, ale i tak cieszę się, że będę miała nowe zdjęcie, chociaż nie wyszło wspaniale, ale i tak będzie na pewno lepiej. To Wam pokażę jako przestrogę, słuchajcie. Pamiętajcie, żeby do zdjęcia, do dokumentów nigdy nie czesać się w koka. Bo do poprzedniego zdjęcia właśnie w takiego koka się uczesałam. Poszłam do fotografa. Fotograf nic nie powiedział, że tak nie powinno być. Zdjęcia wyszły normalne, złożyłam je. Nikt nie miał żadnego ale, a później jak wyrobili mi ten dokument, to obcięli mi tego koka w Photoshopie. Zobaczcie, jak to wyglądało. Czy Wy to widzicie? Wygląda, jakbym miał jakiś talerzyk na głowie, albo lotnisko dosłownie.
Jak chłopiec wyglądam. Z jakąś nieudolną fryzurą. Dziwnie obciętą. Nie róbcie tego nigdy. Także nowy dokument w końcu będzie jakoś po ludzku wyglądał. No dobrze, to teraz już się zbieram i zobaczycie parę ujęć z tej wizyty w gabinecie. A potem już chyba przywitamy się w końcu z Nuri. Ja mój par. Ale tak na spokojnie, bo podjedziemy jeszcze na cmentarz. A co, wstawiać ziemniaki? No, pomału możesz. No. 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 No to na razie. No co, wiadro kapusty, nie może być? Tak. Proszę bardzo. Rób. A i łyżki Moment, nie dałam do kapusta. kalafiora. Aha. To kalafiora. A do kapusty Pokaż mój też. talerz. No to To sobie każdy widelcem nabierze. Widzisz? smacznego. Smacznego. Zaraz kapustę wezmę też. Ja się teraz boję tam do ciebie iść. Nie, pomału chodź. Jest lód gruby. Wytrzyma. Czekaj, zrobię ci fotkę. Jezus chodził jak nie było lodu. Daj spokój. Günaydın. Witamy. Dzień dobry. Kolejnego dnia. Przyszliśmy sobie na spacer nad jezioro, ale Trzeba pilnować pod spodem jak się chodzi, bo jest lód. no właśnie, jest lód. Słuchajcie, może staniemy tu chwilę. Ale przepiękne są widoki. Zimą też. No. Fajna dzisiaj pogoda. Przynajmniej nie wieje. No właśnie, nie wieje. A się przygotowaliśmy. Kalesony ubrane, Tak. Super. czapki, szaliki. Więc można sobie trochę pospacerować. Korzystamy z tej zimy. No, Bo w Burdur nie będzie. nie będzie. No takiej zimy chyba od dawna nie było. Nie pamiętam. No właśnie. Więc teraz jeszcze sobie skorzystamy. Trochę tutaj pochodzimy. A potem wejdziemy na jakiś obiad się trochę rozgrzać. No przepiękne widoki. No, Latem też ładnie, jak wszystko tutaj jest zielono, ale ale zimą też swój urok ma. tak, No, nie mogę Pięknie. mówić, że nie. pięknie wszystko przymarznięte i śnieg też się trochę tutaj utrzymał, No, więc ładne, cisza, spokój. białe widoki. Zimą jest bardziej taki spokój, nie? Cisza. Mhm. Tego hałasu nie ma. Zobacz, słuchaj to. No i ten śnieg tak wygłusza też. Tak. No, cichutko. Okej, pokażemy Wam trochę widoków i ruszamy dalej. I potem schowam tą kamerę, bo się tu wywalimy.
tym zimnym spacerze zrobimy sobie grzańca. I zobaczcie, znaleźliśmy w tym roku taki pierniczkowy. W zeszłym roku próbowaliśmy malinowy, był dobry, a tego jeszcze nie widziałam, więc teraz ten na próbę. No i mamy tutaj jeszcze jakieś dodatki, pomarańczki. Oj. I tutaj cynamon, goździki teoretycznie już nie trzeba, no ale dodamy sobie trochę. Okej, mamy tutaj garneczek przygotowany. Będziemy powoli podgrzewać. A przy okazji turecki akcent. Czajniczek do czaju. Często używany. Często używany. Dobra, odpalamy.